Jesteśmy w Warszawie, na rogu Alei Jana Pawła II i ulicy Anielewicza. Widzimy wokół siebie nowoczesne, duże, rozwijające się żywe miasto. Ale mało kto z nas pamięta, że pod naszymi stopami kryje się drugie miasto, miasto, które przestało istnieć 80 lat temu. I raz na jakiś czas zespoły badawcze, zespoły archeologów przychodzą w te miejsca po to, żeby odkryć i przywrócić głos temu miastu, którego nie ma. Albo też temu miastu, które jest ukryte pod ziemią. Widzimy efekt pracy zespołu archeologów, którzy odsłonili kamienice, które kiedyś, 80 lat temu, stały wzdłuż dawnej ulicy Gęsiej. Doprawdy nikt by nie zliczył fabryczek, które się tam mieściły. Harmider zapamiętale targujących się głosów nie słabł w ciągu dnia nawet na chwilę. Tam również stały domy nauki i hasyckie sztiblech, ale były one niewidoczne wśród sklepów, warsztatów i fabryk, które je otaczały. Tak pisarz noblista Isaac Singer opisywał żydowskie ulice Warszawy, ulice, które Niemcy po upadku powstania w getcie dosłownie starli z powierzchni ziemi. Warszawskie getto. Opowieść heroiczna. The Jewish world in Warsaw before the war was I would say, the most influential Jewish community in the whole wide world. To jest po prostu część Warszawy, tak? To jest 1/3 mieszkańców. There were many kind of Jews. There were socialists, there were Zionists, there of course ultra-Orthodox. And I would say it was the center of the Jewish world. Znajdujemy się w tej chwili na jedynym ocalałym fragmencie warszawskich starych nalewek. Przed II wojną światową była to główna arteria dzielnicy północnej, na której toczyło się życie towarzyskie i handlowe, a także jeden z głównych ciągów komunikacyjnych Warszawy. W czasie II wojny światowej na wysokości dawnej bramy do Ogrodu Krasińskich znajdowała się jedna z bram do getta warszawskiego. Koniec świata polskich i warszawskich Żydów rozpoczął się wraz z agresją Niemiec na Polskę. Niemcy wprowadzali stopniowo ograniczenia i nakazy dla żydowskiej ludności miasta. Gubernator Fischer zarządził noszenie opasek dla Żydów, właśnie od razu dla Żydów, nie dla Polaków, właśnie na białym tle ta gwiazda Dawida. Pokazały się ulotki rozlepione na mieście, że na przykład jeżeli będą ludzie widzieli vis-a-vis siebie Niemca w mundurze, muszą zejść na chodnik, a jego przepuścić znaczy trotuarem, a mężczyźni jeszcze muszą zdjąć czapkę czy kapelusz z głowy. Very shortly after they were enclosed in ghettos all over Poland and also in Warsaw. I know that Hitler said, put the Jews in some enclaves and let them die there. This was his statement. When on Yom Kippur in 1940, when everybody was praying in the synagogue and etc., in late afternoon, we found out there was a promulgation on all the buildings, you know, a ghetto going to be effective within a week or two. Anybody who walks out of the ghetto will be shot immediately. To ma być tylko żydowska dzielnica, nie mogą mieszkać tu Polacy. Mur warszawskiego getta zaczął powstawać już 1 kwietnia 1940 roku. Do jego budowy i sfinansowania Niemcy zmusili społeczność żydowską, nazywając go murem ochronnym, izolującym rzekomo tereny zagrożone epidemią. W rzeczywistości od samego początku miał oddzielać dzielnicę zamieszkaną przez Żydów od miasta.
Getto warszawskie to jest ponad 300 hektarów, otoczonych 18 kilometrami muru. Teren, który dzisiaj znajdowałby się w Śródmieściu Północnym i na Woli. Na tej niewielkiej relatywnie powierzchni skupiono prawie 400 000 osób, więc ta gęstość zaludnienia to jest około mniej więcej 129 000 osób na kilometr kwadratowy. Jednym z newralgicznych i symbolicznych punktów warszawskiego getta była oddana do użytku 26 stycznia 1942 roku kładka na ulicy Chłodnej, łącząca dwie oddzielone od siebie części getta. Zawsze panował tu gigantyczny ruch. Kładkę nazywano Mostem Westchnień, bowiem rozpościerała się z niej panorama na Warszawę, do której odcięci od świata Żydzi nie mieli już wstępu. Dość szybko narodziła się potrzeba zadokumentowania tego wszystkiego, co się dzieje wewnątrz dzielnicy zamkniętej. Misji tej podjął się historyk Emanuel Ringelblum, który zebrał wokół siebie grupę współpracowników zbierającą wszystkie możliwe dokumenty i świadectwa mówiące o życiu codziennym w getcie oraz o represjach ze strony niemieckich okupantów. Life in the ghetto was miserable, terrible, particularly to the people who were shoved into the ghetto from outside, from other villages and towns outside, who had nowhere where to live, and they were so poor they didn't have no bread. So people were lying in the streets and dying. People were laying in the street when they died at home. Families were putting them out naked outside in order to not to report their death, so they could have the rations card. Not report them was also another name for the building. They saved the building for quarantine. It was horrible to get out in the morning in the street and look at all those corpses, sometimes covered with a newspaper. And 100,000 people dying within 2 years in a population of 500,000 is a large fraction. And I saw it. Los ludności żydowskiej został przypieczętowany po ataku na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku. Sukcesy armii niemieckiej i zajmowanie olbrzymich obszarów zamieszkałych w dużej części przez Żydów przyspieszyło realizację koncepcji ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Przybrała ona formę systematycznego mordu. W grudniu 1941 roku uruchomiony został pierwszy ośrodek masowej zagłady, obóz Kulmhof w Chełmie nad Nerem. Kolejne utworzono na terenie generalnego gubernatorstwa w Bełżcu, Sobiborze i Treblince. The Jews in the Warsaw Ghetto believed they will be saved because they believed that Warsaw Ghetto is the largest ghetto in whole Poland and the whole world, and they believed that Nazis will not exterminate them. And even though they got some news from other ghettos like Lublin that the Jewish community has been exterminated, they wouldn't believe it. And people that carried this information into the ghetto has been silenced. They didn't want to hear about it. They called them crazy. There was a guy that was about 2 years older. He escaped from Treblinka. He came back to tell the horror stories. A lot of people did not believe him. We refused to believe it. You know, how could you kill off thousands and thousands and thousands of people? And he, small detail, told what he was telling the story at the beginning. He had a tough time. People were willing to kill him. How can he spread such rumors, you know, that everybody got killed? Are you trying to tell me all those thousands of people are dead? They opened some, we called it shops, but they were really kind of factories, which were working for the Germans, clothing factories. And so everybody thought that if he is needed, if he is going to have work, he is going to survive. Jesteśmy w tej chwili w ruinach kamienicy Gęsia 29. Widzimy szczątki spalonej podłogi z zaplecza dawnego sklepu, który sięgał aż do frontu kamienicy. Zaraz za sklepem znajdował się warsztat, w którym wytwarzano sztućce i takie metalowe przedmioty codziennego użytku, zastawy stołowej. Bogaci, biedni, najbiedniejsi pracowali w tym warsztacie, żeby przeżyć.
22 lipca zaczyna się akcja deportacyjna z getta warszawskiego. To jest informacja, która jest rzeczywiście niespodziewana. Nobody knew where, what, but there was big posters coming out, promulgation on the walls. There is going to be, in Polish the word is wysiedlenie, a resettlement to the east. W archiwum Ringelbluma znajduje się niezwykły dokument. Jest to obwieszczenie z 22 lipca 1942 roku zwiastujące przesiedlenia na wschód, czyli początek tak zwanej wielkiej akcji. And as encouragement, they offered people bread and a jar of jam to go to the transport. Tłumaczono, że to jest wyjazd właśnie na żyzne ziemię Ukrainy, jest lato, są potrzebne ręce do pracy, że tam te osoby znajdą nowe miejsce osiedlenia, że będą tam tworzone dla nich specjalne obozy, w których właśnie będą mogli przebywać nie tylko dorośli, osoby, które są zdolne do pracy, ale całe rodziny. Wraz z upływem czasu i malejącą liczbą godzących się dobrowolnie na wywózkę, akcja przybierała coraz brutalniejszy charakter. The Nazis, the SS, with the help of the Jewish police, started to apprehend from block to block, from street to street, people, to the Umschlagplatz. They had a quota, 5,000 a day, 6,000 a day. They were extremely vicious. They had Ukrainian SS. The Ukrainians, they were shooting, murdering women, children, just unbelievable. The most vicious, brutal. Genghis Khan was an angel. Gehennę przeżywały również osoby czekające na transport na Umschlagplacu. Znajdujemy się w tej chwili na ulicy Stawki. W tym miejscu w czasie II wojny światowej znajdował się Umschlagplatz, miejsce niewypowiedzianej tragedii wielu tysięcy Żydów, którzy z tego miejsca byli ładowani do wagonów i wywożeni do obozów zagłady. Mamy cały czas okres lata, lipiec, sierpień, początek września 1942 roku. Upał, słońce, często ci ludzie byli tam przetrzymywani po kilka godzin, kilkanaście godzin, czasami kilka dni, bez wody, bez dostępu do żywności, więc to był taki, czasami w relacjach pojawia się określenie przedsionek piekła. There was even a song about Treblinka in the ghetto. Frankenstein był żandarm. On złapał na aryjskiej stronie dziewczynkę i chłopczyka, żydowskie dzieci. I on przyprowadził na Krochmalne tam i te dzieci krzyczeli, płakali. To tak jak przedtem powiedziałem, to co opowiadam, co ja widziałem, to co ja widziałem. Ja byłem 3 domy dalej, w Rózach tam. I w pewnym momencie wziął za te ubranka, to łachmany były tych dzieci, bo to były te małe szmuklerzy, że te dzieci, którzy przynosili dla tych rodziców tam trochę kartofli czy marchewki wychodzili. Powiesił ich na tych drutach, odeszedł może jakieś 5-6 kroków i zaczął strzelać do nich. I tak już? I
takich zostawił krwawiących na tych drutach, zastrzelił te twoje dzieci. Pośród świadectw wpisanych archiwum znajduje się także niezwykła pamiątka, osobisty dziennik Emanuela Ringelbluma. I w tym dzienniku pod datą 15 października 1942 roku jest przejmująca notatka, kiedy autor, przerażony tym, co się dzieje, zadaje sobie trudne pytanie, na które do dnia dzisiejszego nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Dlaczego? Dlaczego nie przeciwstawiono się, kiedy rozpoczęli deportację 300 000 Żydów z Warszawy? Dlaczego dali się prowadzić jak owce na rzeź? Dlaczego przyszło to wrogowi tak łatwo, tak gładko? Dlaczego oprawcy nie ponieśli ani jednej ofiary? Dlaczego 50 SS-manów, inni powiadają, że nawet mniej, przy pomocy oddziału 200 Ukraińców i tyluż Łotyszów mogło dokonać tego tak gładko? Od drugiej połowy września 1942 roku getto warszawskie jest zupełnie innym miejscem. Po pierwsze, zmniejsza się jego teren, po drugie, skala osób, które tam są zamknięte, to już jest zupełnie inna skala, bo mówimy mniej więcej o około 35 000 osób, które oficjalnie tam przebywały po zakończeniu wielkiej akcji i mniej więcej tyle samo osób, które przebywało tam nielegalnie. The Jews in the ghetto that remained, they lost their faith in the Judenrat and they lost their faith in the Jewish police that took place in the Great Action. And from this point over, they started believing more and more the underground. There were bulletins published by the Fighters Organization, and they were put up on the walls of the buildings in the ghetto. And people were reading it, and the bulletins were calling for resistance, to build bunkers, and not to let themselves be taken out, taken away. Don't let yourself be taken away. This was the motto of the ghetto at that time. And at that time, the Fighters Organization started grouping themselves and separating from the families. They were estimated by over 500 organized young fighters in the Jewish Fighters Organization. It was also another group organized by the so-called more rightists, the Jabotinsky group. They were more trained militarily, and they had more arms, but this was a smaller group. It is characteristic that both groups didn't work together. They were independently. W getcie warszawskim istniały dwie główne organizacje podziemne. Żydowska Organizacja Bojowa pod przywództwem Mordechaja Anielewicza i Żydowski Związek Wojskowy z Pawłem Frenklem na czele. The JZW was an organization that was based on the personnel of the Beitar movement. Beitar movement was a Zionist movement, very strong in Poland and Eastern Europe, and they started to preparing to a military activity even before the war, because their aim was to reach Israel, Palestine back then. Główną siedzibą ZZW był budynek przy ulicy Muranowskiej 7 przy murze getta. Był połączony 50-metrowym tunelem z budynkiem po nieżydowskiej stronie miasta, w którym ZZW zajęło jedno z mieszkań. I was taken to a house in the strictly Jewish neighborhood, Nalewki 23. So that house we went into attic, we went into another attic, another building, then we went through
about 2 floors, and went in through a broken wall to another building, went up to the attic, then to another 3 attics, and then we went down, and I was taken down to a arsenal. And my eyes didn't want to believe what was there. Heavy machine guns, grenades, rifles, guns, sabres, bayonets, you name it. And I said to Paul, how, from where? He said, when the Polish army surrendered, they were throwing their arms in the middle of the street. And our boys went out, picked them up. Świadomość, że oczekiwanie jest zgodą na zagładę, stawała się w getcie powszechna. Część mieszkańców zaczęła przygotowywać się do biernego oporu. Częścią tych przygotowań jest budowa różnego rodzaju tak zwanych bunkrów, czyli skrytek i różnego rodzaju schronów, które budowane są pod ziemią w piwnicach i również na strychach domów. To są 2 rodzaje takie podstawowe. We lived in a bunker. I mean, constantly. With in a concealed attic where nobody can see. With barricaded, very well done. I takich miejsc, jak chociażby czytamy z perspektywy niemieckiej, czyli w raporcie Jurgena Stroppa, było co najmniej 630 na terenie getta warszawskiego. I tym takim punktem, który jest istotny, jeżeli mówimy o skali żydowskiego ruchu oporu w getcie warszawskim, o tych punktach przełomowych, nastąpił w styczniu 1943 roku, kiedy Niemcy przystąpili do kolejnej fazy wywózek z tego getta. The first act of resistance took place January 18, 1943, where a group of young people who belonged to the fighters organization, while being deported and led through the street, started shooting, and the other group started shooting also from buildings, and they ran away, and the whole group, which was being led by the German, fell apart. So this was the beginning, and at that time also deportation stopped. That was when the first shots, Jewish shots were fired. W ogóle myśmy byli pierwsi, którzy strzelali w mieście do Niemców. Nie było w Europie tego. My w styczniu. They are in research now, researchers that determined that the German didn't mean to proceed more with this action, and they would leave anyway. But doesn't matter, because the Jews back then believed that this was the reason why the German left, and because of that they fully believed in the underground and put their faith in the underground. It was nice and quiet. Nothing was happening. We were going on with our work, and it was nice and quiet. And on the 19th of April, it was Jewish Pesach. It was the and because it was so quiet, for the Jewish holiday, they brought the children into the ghetto. And then when the uprising started. Pierwsze strzały padły i to było dzieło tego żobu słabo uzbrojonego na nalewkach i na Zamenhofa 19 rano, ale już po południu kolumna niemiecka już ze Stropem, bo pierwszym komendantem, dowódcą niemieckim był Frankeneck, który myślał, że Żydzi nawet chyba przesadnie są tak uzbrojeni i taki stawiają opór, że w zasadzie nie uda się tego getta zlikwidować. Strop, który przejął po nim komendę koło południa 19 kwietnia, wprowadził 2 silne kolumny i zaatakował właśnie Plac Muranowski i 19, 20 i 21 tam toczyły się prawdziwe boje. Pierwsze godziny walk w getcie koncentrowały się w 3 miejscach. Żob bronił się u zbiegu Nalewek i Gęsiej oraz Zamenhofa i Gęsiej.
Na placu Muranowskim walczył ZZW. Znajdujemy się w tej chwili na rogu ulicy Andersa i ulicy Stawki. W czasie II wojny światowej za moimi plecami wznosiła się kamienica o adresie Muranowska 7. To w tej kamienicy właśnie znajdował się bunkier Żydowskiego Związku Wojskowego. To tutaj toczyła się największa i najcięższa bitwa powstania w getcie warszawskim. They built on the building, it was a high building of something like 7 or 8 floors. They built on the building places with machine guns that they could fight against the Nazis from a high position. And when the Nazis entered the Muranowska Square, they started firing at them. After a while, the Nazis wouldn't come in anymore because they were afraid of the machine guns. So what they did, they had Nazi uniform, wore this uniform. They came outside to the Germans as German officers and commanded the Germans to come inside the square. And they were greeted by a hail of bullets from SS uniforms. This was our stolen uniforms from the shops. Była to wzorowo prowadzona walka. Tak dalece, że strzelcy poumieszczani w bardzo wysokich punktach tych kamienic przez kilka dni w ogóle nie pozwalali podejść tamtym żołnierzom i oddziałom niemieckim. W czasie tych działań doszło do niezwykle symbolicznego aktu. Na dachu siedziby ZZW powstańcy wywiesili dwie flagi, polską i syjonistyczną. These two flags, I think for sure, is real because we have a lot of testimonies that declare that first eyewitnesses that say that they saw the flags. And not only that, also Stroop himself, Jürgen Stroop, tells it. He's writing about those flags. Raport Jurgena Stropa. W 1943 roku SS Brygadę Führera i generała majora policji. To zapis zbrodni, to zapis pacyfikacji powstania w getcie warszawskim. Zapis zbrodni dokonywanej z iście buchalteryjną dokładnością, dzień po dniu. To bardzo ważny dokument historyczny, bardzo ważne źródło, ale także źródło fałszywe. Jürgen Stroop i jego współpracownicy chcieli się pochwalić wobec swoich przełożonych skutecznością, bezwzględnością i zaświadczyć o pogardzie wobec ludzi niższej rasy. Główna grupa Żydów, wymieszana z polskimi bandytami, wycofała się na tzw. Plac Muranowski już w pierwszym lub drugim dniu walk. Na dachu betonowego budynku wznieśli dwie flagi, żydowską oraz polską, jako sygnał do walki przeciw nam. They pulled up and the headquarters Muranowska 7 blew white flags and the Polish national flag. The officer of the SS, Otto Demke, he died in attempt of taking off the flags. He held a hand grenade in his hand, and ZZW fighters shot in this grenade. I don't know if in purpose or not, but it blew up, and this is how he died. Tanks were going into the ghetto. And I remember I saw it through the window. I was not in the bunker yet, how a young man, he must have been young because all the people wouldn't have done it, went right to the tank and he threw a bomb inside and exploded. The tank with the people, the German exploded. Wprowadzony do akcji czołg i obydwa wozy pancerne zostały obrzucone koktajlami Mołotowa, butelkami zapalającymi. Czołg palił się 2 razy. Ten ogień przeciwnika spowodował początkowo wycofanie się wprowadzonych do akcji oddziałów. Straty przy pierwszym uderzeniu 12 ludzi. I dopiero sprowadzenie przez nich ciężkich dział, którym ogniem na wprost rozbijali poszczególne ściany, dom po domu, artylerią, te stanowiska i w ten czas ci obrońcy tam się cofnęli. Germans surrounded the ghetto and slowly, systematically, they were burning building by building. They brought in flamethrowers and they were burning building one after another. There was no place to hide. Demoniczne zniszczenie, bo to nie było
zniszczenie ludzkie, to było jakieś opętańcze zniszczenie. To było piekło na ziemi, moje oczy widziały. Widziało się ludzi rozpadających się w kawałki, widziało się ludzi, którzy wariowali, nie wiedzieli co zrobić, więc skakali w płomienie, bo się bali dostać w ręce, przypuśćmy, tych oprawców, prawda? Matki rzucały dzieci swoje, rzucały na przykład poduszkę czy jakąś kołdrę na dół i w płomienie rzucała swoje dziecko, bo nie chciała, żeby się dostały i sama skakała. To były pochodnie palące się, proszę pani, odbierające sobie życie, żeby się nie dostać w ręce tych oprawców. Getto płonie. Ta absolutna bezradność, że my nic nie możemy pomóc. Straszne przeżycie, straszne. Szczególnie, że właśnie w tej maleńkiej odległości był balkon. Chyba to musiało być drugie albo trzecie piętro. Płomienie już z dołu idą. Wszystko pali się. Na ten balkon wychodzi starszy pan, starsza pani, pani młoda, pan młody i dwóch chłopczyków. Może jeden miał 11, drugi 9, a może jeden miał 12, a drugi 10. Tylko tak mogłabym powiedzieć. Starszy pan każdemu po kolei położył rękę na głowie, coś do nich mówiąc, i wyrzucił po kolei w te płomienie. Sam wyskoczył ostatni. Jestem tego naocznym świadkiem. Warszawa, 22 kwietnia 1943 roku. Żydzi objęci już płomieniami masowo całymi rodzinami wyskakiwali z okien albo usiłowali opuścić się na dół za pomocą powiązanych prześcieradeł i temu podobnych. Zatroszczono się o to, by zarówno ci, jak i inni Żydzi byli natychmiast likwidowani. O dalszych losach bojowców ZZW niewiele wiadomo. Są to strzępy relacji, część została i walczyła w getcie. Większość prawdopodobnie opuściła teren getta tunelem łączącym ich siedzibę z nieżydowską stroną. Prawdopodobnie próbowali wycofać się do podwarszawskich lasów. Paul Frankel, the head of the organization, he died in the battle of 19th of June in Dibowska. That was the last battle of the ZZW. Most, I would say all of the seniority personnel of the ZZW, all of the ZZW commanders found their death in the battle. And from this reason, the ZZW completely stopped from functioning after the 19th of June. Drugim dużym starciem na terenie getta były walki toczone na terenie szopu szczotkarzy. W tym miejscu stała wielka kamienica o adresie Świętojerska 34. W tej kamienicy znajdowały się tak zwane szopy szczotkarzy. Zespół wielkich warsztatów produkujących szczotki na potrzeby armii niemieckiej. W tym szopie udało się zorganizować bardzo silną komórkę konspiracyjną, dzięki czemu, kiedy wybuchło w 1943 roku powstanie w getcie warszawskim, to właśnie w szopie szczotkarzy toczyły się jedne z najbardziej zaciekłych walk. Obroną szopu szczotkarzy dowodził Marek Edelman. Myśmy mieli założoną minę i ona wybuchła. I tam dużo Niemców zginęło. Strop pisze, że 19, ale ja nie wiem ilu naprawdę. Im dłużej to trwało i myśmy musieli przejść do innego systemu walki, obrony. Musieliśmy działać w nocy z zaskoczenia. W ogóle cała nasza działalność była z zaskoczenia i dlatego to regularne wojsko przegrywało. Ponad 100 osób, bojowników żob oraz osób cywilnych zgromadziło się w bunkrze przy ulicy Miłej 18, skąd przeprowadzali akcje bojowe. 8 maja Niemcy odkryli bunkier.
W tym miejscu w czasie powstania w getcie warszawskim 8 maja 1943 roku zginął dowódca żydowskiej organizacji bojowej Mordechaj Anielewicz i jego towarzysze. A oni się pozabijali wszyscy, jeden drugiego. I z tego wiemy, z tych, co wyszli, bo wyszło 12 chyba osób. Według przekazów ciała ich nie zostały wydobyte i dzisiaj miejsce to jest masowym grobem bohaterów. Tragedia bunkra na Miłej wiąże się z inną legendarną akcją w trakcie powstania przeprowadzoną przez Kazika Symchę Rotema. Chciałem wyciągnąć swoich kolegów ze środka. Wiedziałem, że jest kwestia dni, że nikogo nie będzie. W końcu nam się udało i z 8 na 9 ja wróciłem do getta z powrotem i szukałem, nikogo nie znalazłem. I też byłem w rozpaczy, nie wiedziałem, co zrobić ze sobą. No, jak nie ma nikogo, to nie ma nikogo. Kogo można ratować, jak go nie ma. Wychodzi z tej dziury od kanału Janek Bilak i mówi: spotkałem Kazika, który przyszedł po nas i nas nie mógł znaleźć, bo on poszedł na Milą 18, a tam nikogo nie było. At the last moment, a group by 67 were rescued through the Suez and taken off the ghetto fighters and taken to the woods not far from Warsaw. In Poland and in Israel, after the war, the narrative that was built around the uprising excluded the JZW. Most of the seniors, the commanders of the JZW died in the war. There was no one to tell their story. The other reason is, I would say, ideological, political reason, both in Poland and in Israel, because in Poland, the regime was communist regime. So the JZW, as a right wing, as a national underground, was not a part of the narrative that they wanted to tell, because they were not socialist. And also in Israel, in the beginning of Israel, the government was socialist. So most of the commemoration and the narrative was based around the story of the GOB and not the JZW. Powstanie w getcie warszawskim to nie tylko historia bojowców. Stanowili zaledwie ułamek 50-tysięcznej populacji getta. In research of our days, the assumption is that the whole ghetto took part of the uprising. Różne są tego od 40 do 60 tysięcy ludzi. I to całe społeczeństwo, i tam były i kobiety, i dzieci, przygotowało się do tego, żeby się nie dać, żeby nie pójść na wezwanie Niemców, tylko albo żeby się chować, albo żeby się bronić. I całe miasto weszło do podziemi. I to jest właśnie ten opór, który sprawił, że powstanie trwało tak długo i że tak trudno było je zdławić. To było te ciche istnienie ludzi, którzy nie byli gotowi na to, żeby iść na śmierć i którzy decydowali się na pozostanie w bunkrach. Many of them also had weapons, and when time came, they also used those weapons, even if not effectively, but they took part of the fighting, even they were not part of the resistance groups. And by that time, everybody decided, if possible, we're not going to Treblinka. We're going to die here and take one with us. So anybody of any means who could do it, bought himself a Speer. You know what Speer means? A pistol. So when the Nazi walks in the door with me, but the Ukrainian, he's going to shoot me, I'll kill him too. Powstanie w getcie to również heroiczna historia kobiet i dziewczyn zaangażowanych w żydowski ruch oporu. Odegrały rolę równie istotną jak powszechnie znani przywódcy powstania. Mogą łatwiej przedostawać na tak zwaną stronę aryjską, dlatego że trudniej je rozpoznać jako Żydówki, więc one w dużej mierze biorą też na siebie szmugiel, różnego rodzaju handel, starają się zdobyć dla rodziny jedzenie czy jakieś środki spoza getta.
pracują, utrzymują więc rodziny, a też odgrywają ogromną rolę w oporze społecznym w getcie, tak? Czyli wszystkie lekarki, nauczycielki, opiekunki w świetlicach dla dzieci uchodźców. To są kobiety, bez których ten opór bierny getta nie mógłby istnieć. I did smuggle into the ghetto all kinds of things. Sometimes dynamite, a package of dynamite. And one of my missions was to find places for children and also to find arms. I remember the first revolver I bought from a smuggler, and I brought it to Górnośląska 3, somebody to check it. I didn't have any idea how it's supposed to work, if it's good or if it's bad. It turned out to be okay. I paid a large amount of money. I got it through illegal contacts and ways. Jutta Hartmann is a very interesting example of courier of the ZZW, and she entered weapon and guns and letters from outside in by a double cover of the bucket. Inside the bucket she had all of the weapon and the thing that she smuggles inside the ghetto, and the upper layer was like stinking fishes. And when she opened it for the German to check, they couldn't help the smell, and they let her in. They let her in with the weapon. One na równi z mężczyznami też stawały z bronią w ręku. Należące do grup bojowych kobiety ze zbrojnego ruchu oporu były uzbrojone tak samo jak mężczyźni. Nierzadko zdarzały się wypadki, że te kobiety strzelały z pistoletów trzymanych w obu rękach. Stale się zdarzało, że do ostatniej chwili miały one ukryte w szarawarach pistolety i polskie ręczne granaty jajowate. I had a girl, Zipporah Sapsik. She was sitting on a rooftop and was throwing one grenade, one Molotov bottle. That girl was fantastic. Ja miałam jeszcze tylko, ja jedna już miałam tylko ten granat w spódnicy. I wtedy Jurek do mnie jeszcze mówi: Hanna, wszystko jedno, wiesz, że już to nie wyjdziemy, nie? Mówi, rzuć w nich ten granat. I ja ale to wie pani, to ułamki sekund. I ja bez niczego, ale jeszcze upatrzyłam przed tym, żebyśmy mogli z tego trzeciego rzędu, przedostatniego, wycofać się. Tam był taki dom już spalony, ale był mur taki, jeszcze za ten murek się schować. To jeszcze się paliło. Ale myślę sobie, może tam jeszcze jakoś się, to coś ten człowiek nie myśli o tym, że się pali, już lepiej w płomienie, nie? Ja rzuciłam ten granat, to był taki huk, że ja po prostu nie wiedziałam, czy to ja, czy to ktoś. I ja odskoczyłam za ten, a po mnie się posunęła salwa, proszę pani, i ani Kama, ani Jurek nie zdążyli. Ja jedna zostałam na trupach i po bojowisku. Jedyna za tym murkiem. Po zlikwidowaniu głównych punktów oporu pozostali przy życiu mieszkańcy nadal chowali się w bunkrach, które Niemcy systematycznie likwidowali. Ukrywających się ludzi traktowano z niebywałym okrucieństwem. I was in one of those ones that there were small children with us, and the parents knew if we hear somebody coming, Ukrainians or SS or whatever, that we just have to smother the child. Yes. In this bunker, there was a family, there was a doctor with his wife. They were from Lodz. And when they heard the Germans knocking at the door, they took poison. They said, don't disturb us. They lied on 2 beds, and in 3 minutes they were dead. And I was thinking, this is marvelous. When you can do it and not to go through that. When we came out, we were in their hands. And this was the end. Then I was separated from my mother. They took me, and I remember some young people with them. There was a boy that I knew. They took me to some place, and we had to disrobe, take off our clothes. And you know, at this point, this was I was a young girl, and the boy was just standing next to me. And why they did it, of course they wanted to humiliate us, as they always did. We sat there for about, maybe 2 hours. In the meantime, the Nazis
had a field day, particularly with the women. They ripped their skirts off. They abused them in front of everybody, you know. It was just horrible. Horrible is not the word, just disgusting, horrible. I looked what happened there in that particular group, and I said to myself, maybe it's a blessing my mother is not there. Była żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie przestała istnieć. Wielka akcja została zakończona wysadzeniem w powietrze warszawskiej synagogi o godzinie 20:15. Zniszczenie synagogi było symbolicznym końcem powstania w getcie, końcem istnienia getta i wielobarwnej żydowskiej Warszawy. Po getcie zostało morze ceglanych zwalisk. Wśród ruin nieliczni Żydzi ukrywali się jeszcze przez wiele dni. Niektórzy z nich dotrwali do końca okupacji. Za moimi plecami wznosi się wieża kościoła świętego Augustyna. Wielu osobom jest ona znana z przejmujących zdjęć, kiedy samotna wznosi się pośród ruin, czyli tego, co pozostało po getcie warszawskim. Powstanie w getcie warszawskim było walką garstki bohaterów z armią morderców, walką dobra ze złem, żydowskim sprzeciwem przeciw największej zbrodni w dziejach świata, bezprzykładnym heroizmem. This uprising was not for victory. This uprising was for moral support for the Jews to know that at least they did something. We were so proud of it. We were so proud of it that, you know, that's the first time we're not going when but just we knew that someone is, we knew that we're not going to win. Warsaw Ghetto never collapsed. There was no surrender, no white flags. It was just the blue and white flag waving in our ears, like the Hatikva song, but the song of hope, it sounded in our ears.